Cześć, witam Was w kolejnym odcinku rowerowych porad. Dziś pokażę Wam, jak przeserwisować łożysko kulkowe w piaście Shimano. No właśnie, w zasadzie Shimano, jeszcze kilku mniejszych producentów produkuje jeszcze koła z takimi łożyskami. Większość producentów przestawiło się już na łożyska maszynowe, gdzie oczywiście te łożyska nadal mają kulki, ale są one zamknięte w takiej już jednolitej konstrukcji. Ale jeżeli cokolwiek gdzieś złego dzieje się w Waszej piaście, ja bym jej nie wyrzucał. Na początek bym rozebrał i zobaczył, czy coś można z tym zrobić. Części zamienne nie są aż takie drogie. Warto również przed zabraniem się za serwisowanie piasty sprawdzić jej model, oznaczenie i wpisać sobie w internecie nazwę tej piasty z dopiskiem spec, ewentualnie tech. Często udaje się znaleźć opis techniczny takiej piasty albo cały rysunek techniczny, z którego chociażby dowiemy się, jakiego rozmiaru kulki i ile tych kulek fabrycznie zastosowano w takiej piaście. A kiedy warto zabrać się za przegląd piasty? Jeżeli zauważycie, że jest luz gdzieś na ośce, jeżeli podczas kręcenia kołem będzie ono wydawało jakieś dziwne dźwięki, chrobotanie, stukanie, warto wtedy przyjrzeć się temu, co dzieje się w takiej piaście. Ja tutaj na początek muszę się Wam przyznać do jednej rzeczy. Rozebrałem ją już wcześniej, chciałem zobaczyć przed nagraniem tego odcinka, co tam się w niej dzieje. Także w środku, jak zobaczycie, kulki będą całkowicie suche, wyczyszczone. To już moja robota, ja je wyczyściłem. Zazwyczaj, jeżeli się otwiera taką piastę, no to w środku będzie resztki starego smaru, będzie jakiś brud. No czasami, jeżeli jakieś uszczelnienie się otworzy, wtedy czasem jakieś błoto się znajdzie. I jak zabrać się za przegląd takiej piasty? Pierwsza sprawa, ściągamy kasetę. Pokazywałem Wam to w jednym z poprzednich odcinków. Tutaj na górze znajdziecie link do tego odcinka. I ja proponowałbym zabrać się od strony przeciwnej do napędowej. Będą potrzebne nam klucze do konusów. Są to takie specjalne, dosyć cienkie klucze. Tutaj, jeżeli chodzi o dojście w pewne miejsca z takim tradycyjnym kluczem, może być problem. Tutaj kluczem 15 się wsunąłem. Tutaj na górze akurat spokojnie wystarczyłby już zwykły klucz, no ale też takim cienkim tutaj spróbuję. Czyli tutaj mamy na dole konus, który przytrzymuje i tutaj nakrętkę kontrującą, którą w tym momencie odkręcę. Tutaj jest jeszcze specjalna podkładka i jest konus. I po zdjęciu konusa trzeba już uważać, żeby ze środka nie zaczęły wypadać kulki, a jeżeli będą wypadać, no to żeby ich nie pogubić. Warto przyjrzeć się, jak wygląda konus. Konus tutaj ma taką powierzchnię, taką bieżnię, która ma kontakt ze smarem i z kulkami i warto się przyjrzeć, czy nie ma tutaj żadnych wyżerów, żadnych jakichś zagnieceń. Tutaj ta powierzchnia musi być bardzo gładka. Jeżeli tutaj będzie coś niepokojąco wyglądać, wtedy trzeba byłoby już taki konus wymienić. No i teraz wyjmuję ośkę. O, i właśnie kulki już sobie powoli zaczynają wylatywać. Warto ich nie pogubić, chociażby z tego względu, żeby policzyć, ile ich tam było. I z drugiej strony też mamy konus i jest też nakrętka kontrująca. Tego już nie będę ruszał, to tylko dobrze wyczyszczę, ale tak jak jest, tak niech sobie będzie. No i teraz zdejmuję tutaj pokrywkę uszczelniającą. Tutaj akurat ta piasta to jakiś prosty model Shimano i mamy tutaj tylko taką zwykłą blaszaną jakąś zakrywkę. W wielu modelach są też jakieś gumowe uszczelki. No i jest łożysko, w środku są kuleczki. Tak jak mówiłem, ja je już wcześniej wyczyściłem, ale jeżeli nie możecie się tutaj dostać palcem, ręką, no to wtedy można pomóc sobie śrubokrętem. One się będą kleić bardzo fajnie do smaru, który pozostanie. No i tak samo z drugiej strony, od strony bębenka, też trzeba się tutaj do środka spróbować tej kulki wyjąć. Po wyjęciu ośki i kulek trzeba wszystko dobrze wyczyścić szmatką nasączoną benzyną ekstrakcyjną bądź innym odtłuszczaczem. Jeżeli tutaj chcielibyście dostać się również do bębenka, ponieważ również w bębenku może się coś złego dziać, wtedy w przypadku piasty Shimano można to kluczem imbusowym numer 10 odkręcić.
i możemy wtedy też tutaj wszystko o wiele łatwiej wyczyścić i sprawdzić, czy bębenek też pracuje bez żadnych zacięć. Jeżeli chodzi o rozbieranie bębenka, jego przegląd, ja na pewno w jednym z kolejnych odcinków będę o tym opowiadał. Gdy wszystko jest już czyste, koniecznie sprawdźcie również powierzchnię bieżni z jednej i z drugiej strony, tam gdzie toczą się kulki, czy nie ma żadnych wżerów, czy nie ma żadnych ubytków. I tak samo trzeba zrobić z kulkami. Ja tego na filmie nie jestem Wam w stanie pokazać, ale wygląda to w ten sposób, że nowe kulki są błyszczące. W zasadzie można byłoby się w nich spokojnie przeglądać. Natomiast kulki już zużyte będą, no, jak to się mówi, kwadratowe, czyli będą gdzieś już miały właśnie ubytki, wgniotki, wżerki, albo będą już zmatowione i wtedy nie ma sensu już takich kulek w ogóle zakładać. Najlepiej kupić nowe, to kosztuje kilkanaście złotych, komplet takich kulek i wtedy łożysko będzie nam pracowało jak nowe. I teraz nałożę smar na bieżnię z jednej i z drugiej strony. Nie musi być to smar specjalny do piast, wystarczy smar do łożysk tocznych. Tutaj nałożyć. Nakładam nie za grubą warstwę. Tutaj te kulki nie muszą tonąć w tym smarze. Po włożeniu kulek mniej więcej do połowy powinny być w tym smarze zanurzone. Po nałożeniu smaru wkładam kulki do łożyska. No i tak kulka po kulce, tyle ile było tych kulek i w takim rozmiarze. Kulek musi być dokładnie tyle, ile było i właśnie w takiej samej średnicy. No lepiej tak zrobić, właśnie jak producent sobie życzy, nie kombinować z większymi czy mniejszymi kulkami. No i oczywiście Łukasz Mądra Głowa. Zapomniałem powiedzieć, że z tej strony, od strony kasety jest jeszcze jedna taka przykryweczka, którą w łatwy sposób można zdjąć. No i tutaj powtarzam tę czynność, czyli nakładam smar i wkładam kulki. Ok, kiedy mamy kulki już włożone, wszystko nasmarowane, wsuwam tutaj jeszcze zaślepkę i mogę już wsunąć ośkę. Nasmarowałem konus bardzo cienką warstwą smaru i wsuwam oś tutaj bardzo delikatnie, tak żeby nie powypychać przypadkiem kulek. I z drugiej strony teraz sprawdzam, wszystkie kulki są. No i nakręcam teraz konusa, którego też delikatnie nasmarowałem cienką warstwą smaru. Nakładam teraz osłonkę na kulki. Teraz nakładam podkładkę i śrubę kontrującą. I teraz jednym kluczem przytrzymuję konusa. Konusem już nie kręcimy, on ma pozostać nieruchomy. Nie będziemy go ani wkręcać, ani wykręcać. A drugim kluczem dokręcam śrubę kontrującą. Po skręceniu piasty musimy sprawdzić z jednej strony, czy nie ma tutaj na ośce luzu, a z drugiej strony, czy kręci się swobodnie, nic nie chrobocze, nic nie haczy tutaj w łożysku. Jeżeli tak nie będzie, jeżeli będzie luz, to znaczy, że trzeba będzie konusa trochę dokręcić, natomiast jeżeli będzie on tutaj się obracał z trudem, będzie wydawał dziwne dźwięki, wtedy trzeba będzie go poluzować. Oczywiście wcześniej luzując nakrętkę kontrującą, ustawiamy konusa i dokręcamy nakrętkę kontrującą, starając się cały czas, aby konus pozostawał później w jednej pozycji. Ok, przegląd jest już zrobiony. Przydałoby się teraz założyć koło do roweru, zacisnąć szybko zamykacz i sprawdzić, czy piasta będzie kręciła się sprawnie i płynnie, tak jak tutaj w tym momencie. No, ja zabieram się za montowanie koła. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, hej!